Miałem budować dedykowaną baterię do Crossa, ale ostatecznie postanowiłem kupić gotowca z PSW Power i zobaczyć, ile on jest wart, czy faktycznie będzie miał 20 Ah. Teoretycznie na ogniwach 21700. Tak wygląda paczka, która dzisiaj przyszła. W zestawie podejrzewam ładowarka. Ładowarka konkretna. 3 ampery na wyjściu. No, nie jest to jakoś super szybko. Kabel 8. Sama bateria wygląda tak. Mamy kluczyki, zapasowy bezpiecznik. Tutaj włącznik i gniazdo ładowania. 48 V. Czyli tak średnio naładowane. No, czyli z tego wynika, że kluczyki służą tylko do blokady. I bardzo dobrze. No dobra, tak wygląda szyba. A tak wygląda obudowa od środka. Teoretycznie tu jest miejsce na sterownik. W praktyce pewnie tam trafi jakiś lokalizator. Tego strzpieni. Normalnie rozładowałbym tą baterię jadąc na rowerze, ale ze względu na stan zdrowia to zrobiłem taki układ. Przetworniczka, żarówka H7. O, i jeszcze tutaj jest ten wskaźnik poziomu. I zobaczymy, przy jakim napięciu BMS odetnie zasilanie. Testowanie baterii trwa. Zakładając, że to jest 12 V, 5 amperów, czyli 60 W, to 10 godzin daje 600 Wh. No a teoretycznie to ma bateria 900, ale nie była w pełni naładowana. Do rana powinna się rozładować. Przy rozładowaniu wyszło, że BMS odcina przy 39,5 V około. Pełne naładowanie według gniazdka pochłonęło 1200 Wh, czyli albo 20
procent poszło na straty, albo gniazdko źle mierzy, ale generalnie widać, że to nie jest chińska ściema, tylko bateria trzyma parametry w pełni naładowane 54,4 V. I jeszcze zrobię test praktyczny, no, czy tam BMS wytrzymuje te 20 amperów i jakie będą wtedy spadki napięcia. Docelowo bateria będzie jeździć w gaz-gasie, ale tutaj mam mocny sterownik plus podgląd napięcia na żywo, więc przetestujemy spadki napięcia pod obciążeniem.